Cześć, mam na imię Jarek i jakiś czas temu razem z dziewczyną postanowiliśmy, że chcemy wyjechać. Chcemy zobaczyć nowe miejsca, poznać ludzi i ich kulturę. Zaczęliśmy wysyłać maile, przeglądać oferty, wysłaliśmy ponad 100 maili i jedno z naszych zapytań nawet wylądowało w gazecie. Po jakimś czasie odezwała się jedna osoba. I tak oto polecieliśmy na Islandię. Mánin skín inn um gluggann minn. Frostið kalt bítur morguninn. Á borðið sullast kaffitá. Í dag liðin allmörg ár. Kristur hangir á hálsmenni. Orðlaus yfir kyrrðinni. Að hann hætti að hugsa sig og gefi mér aftur. Trzeba zacząć od tego, że nie polecieliśmy tam na wakacje. Polecieliśmy jako pomoc na farmie owiec, położonej na samym krańcu fiordów zachodnich, czyli tutaj. Wylądowaliśmy w miejscu kompletnie odciętym od świata i zaskoczyło mnie to, jak bardzo ręka człowieka nie miała jeszcze na nie wpływu. He's the brightest in the universe. He can talk when everyone over, but sometimes he scares the shit out of me. O tej porze roku nocy tutaj nie ma. Zaczyna się ona w październiku. Kładąc się spać, mieliśmy widok jak o 5 wieczorem w Polsce. To był taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że okej, będzie ciekawie. Let it go. Am I pacing in the wind by saying nothing to him? 'Cause will tear me up. Cały czas słońce. Tutejsi mówią na to window weather. Polega to na tym, że gdy jesteśmy w domu, za oknem jest ciepło, świeci słońce, jest ogólnie ładnie. Natomiast gdy wyjdziemy, okazuje się, że strasznie wieje i odmarzają nam palce. Everyone to be happy. Zaraz obok domu mieliśmy wielką plażę. Były to wody ciśniny duńskiej. Ta plaża wyglądała jak na starych analogowych zdjęciach lub jak tapeta z Windowsa. Była po prostu rodem wyjęta z obrazka. Jest też tam taki rodzaj ptaków, które gdy tylko zobaczą intruza, latają dookoła, kraczą i dziobią w głowę. Po prostu atakują. Islandia to ogromne studio fotograficzne. Nie trzeba się długo napocić, aby znaleźć ciekawy widok i zrobić bardzo ładne zdjęcie. Wystarczy po prostu wyjąć aparat, rozejrzeć się dookoła i znajdziemy ogrom rzeczy, które zasługują na sfotografowanie. A jadąc prostą drogą, co chwilę zmienia się krajobraz. Większość jednak czasu spędzaliśmy na farmie. Składała się ona z kilku stajni, sheep house'ów, tak to się nazywało, kilku domów oraz ogromnego, gigantycznego wręcz terenu, na którym wypasały się owce.
Trudno tą pracę do czegoś porównać. Oczywiście można to porównać do pracy na swoim, tyle że tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które nie są zależne od nas. Na pierwszym miejscu jest dobro farmy, później nasze i ewentualnie naszego domostwa. I want him to be holy as a saint. He's one Właściwie człowiek jest tutaj bardzo małym elementem i robi praktycznie wszystko, dosłownie wszystko, aby było dobrze. I want him to be holy as Można bardzo przejrzyście zobaczyć, jak człowiek jest małym elementem w całym tym systemie. I was lost in Ale też to, jak naprawdę wygląda życie takich zwierząt. To, jak myślą, jak czują, jak zachowują się przebywając w stadzie. My spędzaliśmy z tymi zwierzętami większość dnia i naprawdę się z nimi zżyliśmy. I want him to be holy. Byliśmy tam w okresie porodów, tak zwanego lambingu. Każda z kilkuset owiec czekała na swoje dzieci. Cały czas czuwaliśmy, aby wszystko przebiegało pomyślnie. Wtedy poczuliśmy, jak ciężka jest to praca, jak wiele wyrzeczeń wymaga, zaangażowania i poświęcenia. I want him to be holy as a saint. He's the one who could control me. I was lost in space. He would give me a place. Jeden dzień spędziliśmy na wyspie, gdzie pomagaliśmy zebrać pióra ptaków, które później służą do produkcji ciepłych kurtek i odzieży zimowej. Ogromny teren. Przeszliśmy całą wyspę, która należała do jednej z tamtejszych farm. Gdy lambing się kończy, następuje czas na obowiązkową szklaneczkę whisky, aby uczcić tygodnie ciężkiej pracy. Później przychodzi pora na inne czynności, których nie brakuje. Bywa to bardzo przyjemne. Na takiej farmie jest ogrom rzeczy, które należy wykonać i nie popadnie się tak w monotonię jak w typowej pracy na etacie. Jednego dnia jesteś rolnikiem, innego pasterzem, a jeszcze innego jesteś kierowcą rajdowym quada. Od czasu do czasu mogliśmy trochę bardziej zwiedzić okolice, wybrać się na wycieczkę. Mieliśmy po prostu wolne. W jeden z takich dni pojechaliśmy na basen termalny, który był niecałą godzinę drogi od nas. Na zewnątrz padał lekki deszcz i było dość zimno, ale to jest ponoć najlepsza pora, aby taki basen odwiedzić. Takie miejsce składało się w zasadzie z dwóch elementów. Było to źródło, naturalnie utworzone, oraz wybudowany obok basen, do którego ta woda ze źródła wpływała. Spędziliśmy dobre kilka minut jedynie mocząc stopy, ponieważ nasze ciała nie były przygotowane do takiej temperatury. Gdy się zanurzyliśmy, było już naprawdę przyjemnie. Ciepła woda, delikatny żwir w stopach i małe pęcherzyki powietrza wydobywające się z dna. To było zupełnie coś nowego. Możesz tam pójść w zimie i masz gwarancję tego, że ta woda będzie ciepła. Islandia jako jedna z wielu krajów uznała rozwój odnawialnych źródeł energii za swój priorytet. Taką wodą ogrzewane są na przykład domy, także bardzo fajnie.
Wybraliśmy się na jedno z pobliskich gór, aby zobaczyć cały teren, który nas otacza z wysoka. Na samej górze znajdowało się wielkie jezioro z 2 łabędziami. To miejsce wyglądało, jakby było totalnie zapomniane przez człowieka. Droga w górę wiodła przez skały, mech i kamienie. Oczywiście deszcz i wiatr. Chodzi o to, że takie miejsca są tam od bardzo dawna i tylko czekają na to, aż ktoś je odwiedzi. W ten sposób może doświadczyć prawdziwej natury, poczuć ją na własnej skórze. Kiedyś marzyłem, aby mieć wielki samochód terenowy i móc nim wjeżdżać w najdziwniejsze miejsca na ziemi, aby móc jeszcze bardziej je doświadczyć. Teraz miałem taki samochód na co dzień, a najdziwniejsze miejsca były dookoła nas, tam gdzie mieszkaliśmy. Wtedy doszedłem do wniosku, że spełnianie tych marzeń, tych najważniejszych marzeń, na które czekamy latami, jest cudowne, ale bywa też bolesne. Ponieważ nie jesteś pewien, czy czerpać radość ze spełniania tego marzenia, czy może było ono przyjemniejsze, gdy było w twojej głowie. Ja bardzo się cieszę, że spełniłem to marzenie, ponieważ teraz wiem, jak to jest. Jest tu pełno opuszczonych budynków. My odwiedziliśmy kilka z nich. W jednym ponoć mieszkał mężczyzna, który przez rok nie wychodził z domu. I try to do it quietly. Not a whisper, more like a shock. I try to disorganize neatly what to keep and what to block. Jeśli kogoś interesuje sprawa internetu. My byliśmy w takim miejscu, że internet był albo nie. Raz był i był całkiem ok, a raz po prostu był. Łącze internetowe rządziło się tutaj swoimi prawami. Snapchat to chyba najważniejsza i najczęściej używana aplikacja na Islandii. Używają ją praktycznie wszyscy i zastępuje komunikatory typu Facebook czy SMS-y. Jeśli chcecie tu przylecieć, musicie umieć. My zanim przylecieliśmy na Islandię, komunikowaliśmy się przy pomocy maila i właśnie Snapchata. Jeśli chodzi o to, jak Polacy są traktowani na Islandii, to raczej nie mamy na co narzekać. Uważają nas za porządnych, pracowitych ludzi i mają o nas całkiem dobre zdanie. Każda osoba, jaką spotkaliśmy na naszej drodze, była dla nas niesamowicie miła i życzliwa. Nawet idąc do sklepu, możesz powiedzieć przy kasie dzień dobry, ponieważ pani kasjerka jest Polką. Alejkę dalej słyszysz, że ktoś rozmawia przez telefon po polsku. Jest nas tam naprawdę dużo. Polacy są największą mniejszością narodową na Islandii. Nauczyliśmy się wielu rzeczy. Według mnie, jeśli chcesz się czegoś nauczyć, to musisz odłożyć strach na bok. Nie przestaniesz go odczuwać, ale nie może przejąć nad tobą kontroli. Dla mnie to był pierwszy moment, kiedy przez większość czasu musiałem rozmawiać w obcym języku. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Na początku bardzo się stresowałem i krępowałem. Gdy wyjeżdżaliśmy z Islandii, totalnie o tym zapomniałem i rozmowa w obcym języku przychodziła mi już całkiem swobodnie i była nawet bardzo przyjemna. Czasami rzucenie na głęboką wodę to najlepsza metoda, aby nauczyć się pływać. Jednym z takich momentów, kiedy mogliśmy poczuć taki stricte islandzki klimat, był koncert zespołu Mugison. Był to mały, kameralny występ w starym kościółku, w którym panowała niesamowita akustyka. Połączenie ostrej, groźnej muzyki z nutką nostalgii i spokoju. Od tamtego czasu uwielbiam ich muzykę i zaszczytem jest dla mnie to, że możecie posłuchać jej w tym filmie. W trzecim, nieużywanym obecnie ship house'ie był wielki, kilkumetrowy szkielet wieloryba. Jakby standard, nie? Standard. Praca powoli dobiega końca, wybija 16, po 8 godzinach pracy wracasz do domu. Przynajmniej tak się czułem. Jakby minął jeden dzień. Tak szybko zleciało, a jednocześnie tak wiele się tam wydarzyło. Codziennie byliśmy na nogach po 15-16 godzin i wydawało się, że coś robiliśmy dzień wcześniej, a robiliśmy to tego samego dnia, tyle że o poranku. Przeżyliśmy naprawdę ogromną ilość rzeczy. Pomogłem odebrać niezliczną ilość porodu owiec. Byłem rolnikiem, jeden z najważniejszych zawodów świata, ponieważ daje nam jedzenie, ale też jeden z najtrudniejszych. Jeździłem wielkim samochodem terenowym, takim, o jakim marzyłem całe życie. Miałem go codziennie. Jeździłem quadem.
Strzelałem z wielkiego karabinu wyborowego. Pracowałem jako pasterz z psami pasterskimi. Pływałem w gorącym źródle. Ba, pierwszy raz leciałem samolotem. Płynąłem kutrem rybackim na wyspę, a później pontonem po to, aby zbierać pióra ptaków, z których robi się później najcieplejsze kurtki zimowe. Islandczycy mają dużo więcej dystansu i takie bardziej luźne podejście do różnych spraw. Mi to bardzo odpowiadało. Przestałem bać się mówić w obcym języku. Zacząłem chcieć więcej podróżować. To nie były 2 miesiące chrówki. To były 2 miesiące przygody, podczas której zobaczyliśmy coś zupełnie innego niż dotychczas. Podczas której porzuciliśmy codzienne nawyki i zastąpiliśmy je zupełnie nowymi. To były 2 miesiące na innej planecie. Po czymś takim naprawdę ciężko mi było wrócić do początkowego życia, ponieważ zapomniałem o internecie, o mediach społecznościowych, o spóźnionym autobusie czy pośpiechu. Wystarczyły 2 miesiące, aby zapamiętać to miejsce i tęsknić do niego całe życie. Oczywiście, że Polacy są znani ze słowa k***a. Jakby miało być inaczej. A, k***a! Chciałam trochę życia w kamerze.